Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek o naszym dachu. Tutaj prawie, że już jest wszystko zrobione. Prawie, dlatego że jeszcze czegoś brakuje, tak? Zatyczki tutaj z uszczelką. Ja tylko włożę to delikatnie, bo ręką tego raczej nie zabiję. Więc włożę tylko tak, żeby się trzymało, ale już wygląda lepiej. I brakuje oczywiście tutaj rury spustowej, pionowej i temat zamknięty. Tego nie ma, ponieważ tutaj będzie na dole jeszcze taki zbiornik na deszczówkę, tak, zbieramy wodę, dbamy o to, a to co widzicie, to są rynny, czy generalnie cały system rynnowy właśnie z firmy KJG. Wybraliśmy metalowe rynny w ocynku malowane. No i teraz króciutkie uzasadnienie. Po pierwsze, jak spojrzycie, tutaj Wam się odbija trochę światło z tego, co widzę, ale myślę, że spasowanie tu jest genialne. Czyli kolor płytek, włókno cement, rynny i jeszcze wszelkie opierzenia. I tutaj faktycznie jesteśmy w stanie w tym kolorze dobrać to genialnie. Więc dla osób, które patrzą na dach i chłoną go oczami, czy wybierają oczami, to myślę, że będzie tutaj do wyboru, do koloru, jak to się mówi. Zobaczcie sobie. Jest tego całkiem sporo. To jest wzornik, jeden z wzorników i kolorów jest tak dużo, że spokojnie na pewno dobierzecie do elewacji, do pokrycia dachowego, czy do opierzeń. Myślę, że z tym byłbym spokojny. Kolejną rzeczą przy takim wyborze, myślę, że oczywiście jest żywotność tego. I tutaj rynny, które mieliśmy poprzednio, myślę, że dały nam do myślenia. Pokażę Wam przebitkę, zobaczcie jak to wygląda. Oczywiście tamte rynny mają paręnaście lat, no ale wyglądają jak wyglądają. Po prostu są krzywe i krzywe. Wygląda to mega słabo. Pomimo tego, że dałem dużo haków, to jednak temperatura i czas, i światło robią swoje. Od plastików zdecydowanie chcieliśmy odejść, więc zdecydowaliśmy się właśnie na stalowe w ocynku. Po co ocynk? To oczywiście robi robotę, jeśli chodzi o warstwę antykorozyjną, czy zabezpieczenie antykorozyjne, no bo nie chcielibyśmy zakładać, inwestować w coś, co za chwilę będzie nam gdzieś korodowało. Również myślę, że przy wyborze takiego systemu rynnowego jest jakby gama dostępnych tych wszystkich łączników. Tutaj Wam pokażę za chwilkę kilka z nich. Wrócę jeszcze do tego, po co w ogóle bawić się z rynnami. Przecież do domu nam nie będzie ciekło, prawda? Można byłoby powiedzieć, że w ogóle rynny może nie być. I teoretycznie tak jest. Ale w praktyce, kiedy budujemy dom, mamy wystawiony dach, okap, nawet pół metra czy więcej, to mimo tego woda, która będzie skapywać z dachu, odbija się od podłoża i pięknie załatwia Wam elewację. Tutaj wokół domu mamy dosyć spory ten okap zrobiony. Przy warsztacie mam w kilku miejscach dużo mniejszy, tam jest, no nie wiem, może z 30 cm. I pół metra albo nawet więcej elewacji jest załatwiona pięknie całym piaskiem, błotem, wszystko co kapie odbija się i załatwia Wam elewację. I oczywiście ta woda przy dużych opadach będzie oczywiście ściekać. Za chwilkę macie pięknie zrobioną taką ścieżkę, gdzie woda wypłukała piasek, ziemię. Za chwilę tam jest woda. Pięknie to Wam wszystko podcieka pod dom. Bez sensu, nie? Więc no polecam. Wiem, że to nie jest mały koszt, chociaż patrząc tak naprawdę na budowę domu, to rynny są odczuwalne, można powiedzieć, ale no oczywiście są droższe rzeczy w budowie domu. I my żeśmy wybrali, tak powiedzmy cenowo, myślę, że po środku gdzieś.
Czyli nie najtańsze, nie najdroższe, bo oczywiście KJG ma też, chyba najdroższe będą, nie wiem, aluminium, później może w miedź można jeszcze wejść, ale tutaj wybierając, jeśli byśmy na przykład wzięli aluminium, no to znowu później trzeba na to spojrzeć pod kątem wszystkich innych rzeczy, które są montowane na dachu, żeby nie było tam korozji, konfliktu, tak? Powiedzmy miedź z czym by korodowała na przykład? Miedź by korodowała na przykład z gwoździami, gwoździe musiały być wtedy miedziane i tak dalej. Co dalej? Zacząłem mówić o tych akcesoriach. Więc tutaj z akcesoriów, które już widzicie, no jest ta zatyczka. Ta jest z uszczelką, tego normalnie ręką nie dobiję, trzeba wziąć młotek. Tutaj mamy spust zrobiony. Dobrze, mamy również haki. Haki mogę Wam pokazać od razu. Haków jest kilka różnych typów. Tutaj mamy połaciowy, to jest frezowane tutaj w tych kontrłatach, dobrze mówię, nie, przepraszam, w łatach, które są na początku i jest to chyba też później jakoś wyginane, jak dobrze pamiętam. Dobra, nie chcę skłamać, więc to jest jedna rzecz. Mamy tutaj również łączniki, takie klipsy zapinane, które mają uszczelki, uszczelniacze, takie dosyć specjalne. One są skierowane w dwóch kierunkach, żeby można było wsunąć, ale już absolutnie się ta rynna nie wysunie. Więc tutaj widzę, że jest jeden łącznik, tam jest następny. Co dalej mamy? Mamy również oczywiście kolanka. Wewnętrzne i zewnętrzne. Tutaj można było zamocować w tą stronę, a tam na przykład na dachu byłoby w drugą stronę. One się wtedy minimalnie tutaj różnią. Wydaje mi się, że tym miejscem. Dobra. No i później oczywiście wchodzimy w rury te spustowe, czyli tutaj. Są do tego przewidziane takie klamry i to jest mocowane już szpilką do elewacji domu. Na razie tego nie robimy. Zobaczymy, w którym miejscu tutaj nam wyjdzie ta rura i ten zbiornik, który nam się tutaj pojawi. Jeśli chodzi o średnicę, czy też przekrój rynny, jaki potrzebny jest do tej połaci dachu, to powinno być już na rysunku samego dachu, kiedy kupujecie projekt domu, ale myślę, że spokojnie każdy dekarz Wam to wyliczy, chociaż jeśli będą jakieś lukarny, jakieś przełamania dachu, no to wtedy troszeczkę jest to trudniejsze, ale spokojnie są na to wzory. KJG ma chyba 5 średnic, zarówno tych rynien tutaj, czy tych rynien pionowych, do każdego dachu na pewno dopasujecie. No i ostatnią rzeczą oczywiście jest trwałość tych materiałów i patrząc na taki pomalowaną rynnę stalową, można powiedzieć, jakaś tam farbka pomalowana i gotowe. I tutaj myślę, że obraz wart 1000 słów, zawsze to powtarzam. Zobaczcie ten rysunek, co powiecie na tyle warstw. No i takie przygotowane rynny w tej technologii wykonania powinny wystarczyć spokojnie 30 do 50 lat. Więc ja myślę, że do końca raczej mojego życia to powinno wystarczyć. Na to liczę, tak powiem. Łatwość montażu. Może jeszcze o tym coś powiem, bo patrząc na dekarzy, tak jak zasuwają tutaj na dachu, to myślę, że tutaj absolutnie nie mieli żadnego problemu, bo mocowanie tych haków, później osadzenie, oczywiście mocujecie haki do sznurka, jest zachowany oczywiście spad, zamocowanie tego zagięcie, założenie tych klipsów, założenie tych spustów tutaj. Ja już tego tutaj nie zdejmę, bo jest zaciśnięty. Idzie to naprawdę migiem i o to chodzi, żeby również dekarze nie marudzili, że klient, inwestor coś wymyślił głupiego, a oni muszą się z tym męczyć. Tyle w temacie. Link do tego systemu w opisie.
A jak spojrzycie i wejdziecie w menu wyżej, to zobaczycie, że tych systemów rynnowych KJG ma od groma i myślę, że na pewno coś dobierzecie. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Na razie.